Słuchajcie, w takich miejscach naprawdę nie ma żartów. My się już nie wybieramy za tą granicę. Sądzę, że nawet przed tą granicę się już nie wybieramy. Ja nie mam zamiaru stawiać ani kroka więcej tam. Niż to, gdzie jesteśmy dotąd. Siema! Witajcie na następnej wyprawie. W dniu dzisiejszym odwiedzimy ogromną jugosławiańską bazę lotniczą. Oczywiście opuszczoną i zaczniemy od czego, jeżeli to baza lotnicza? Od samolotu. C-47. Zaczynajmy. Chodźmy. Po pierwsze, jesteśmy w Chorwacji i pada deszcz, co jest w ogóle jakby niespotykane w tym kraju. Przynajmniej my myśleliśmy, że tutaj jest zawsze piękna pogoda, a w Polsce była o wiele lepsza. Ale tak, zaczynamy od samolotu, od Dakoty. Później pójdziemy tam za tą bramę i słuchajcie, nagramy te wszystkie zabudowania, które są u góry. A później, ale to już będzie następny odcinek serii filmów z tego miejsca, pojedziemy tam, do takiego wielkiego, bo 3,5 km korytarzy podziemnych schronu, gdzie parkowały MiGi 21 i to była największa baza byłej Jugosławii, największa baza lotnicza, teraz opuszczona. C-47 jest to, można powiedzieć, że wojskowa adaptacja samolotu DC-3 na potrzeby, tak jak wcześniej mówiłem, wojsk. Po wojnie ten samolot był używany chyba w większości linii lotniczych na świecie. Zobaczcie, jeszcze silniki zostały. Znajdujemy się pod samym samolotem C-47. Silniki miały łączną moc 882 kW. On mógł przewozić 4,5 tony ładunku lub ludzi, spadochroniarzy, bo to był samolot transportowy. No nie służył w żadnym wypadku jako bombowiec. Jest takich jednym z najbardziej znanych misji, które on wykonywał. Na przykład jest zrzut spadochroniarzy w Normandii czy Holandii, jak kojarzycie. Nie tylko my tutaj to miejsce odwiedzamy. O, ślady po kulach ma. Ale jaja, zobaczcie. Mógł być w tym miejscu ostrzelany, ale są wszędzie naklejki różnych ekip innych. Tutaj o, jeszcze jeden silnik widać. Strasznie paruje i widać, wiecie, no niestety, ale w pogodę nie trafiliśmy. I spod kadłuba chodzimy już po drewnianej drabince do środka samolotu. No, mam nadzieję, choć są kałuże. Samolot jest dziurawy jak sito. Mogę się poczuć teraz tylko jak spadochroniarz, który był zrzucany z tego samolotu. Zobaczcie, jakie te drzwi ładowni są duże. Widać, że już podłoga rozkradziona. Zostały tylko główne elementy poszycia. Słyszycie, co się tam dzieje u góry? Jak napieprza deszcz. Myślałem, że będzie coraz lepiej, ale jest coraz gorzej. Natomiast tu są ciekawe sprawy. Patrzcie, też widać dziury, ślady po kulach. Czyli on mógł być ostrzelany, zestrzelony. Albo właśnie jak Serbowie stąd i bośniaccy Serbowie stąd uciekali. W ogóle zaminowali ten cały teren, więc tam dookoła są wszędzie znaki uwaga miny. Więc jeżeli byście tutaj przyjechali, to nie chodźcie po lasach. Mógł on stać na stojance i go po prostu ostrzelali. Niekoniecznie w locie, bo raczej by nie wylądował w takim stanie jak jest teraz. Trzeba wspomnieć, że tutaj samolot mógł przewieźć 4,5 tony ładunku. 4,5 tony? I ludzi. Były też różne wersje tego samolotu, ale mnie jeszcze ciekawi jedna rzecz, którą zaraz rozkminimy. W kokpicie już niestety niewiele zostało. Siedzenie, zaplątałem się, oficera. Manetki. Tutaj jeszcze jest do trymu. Zwiększenie lub zmniejszenie powierzchni, nie powierzchni, a po prostu kąta na skrzydłach. No i manetki gazu, które jeszcze mogą działać. Raz, dwa. Tu, tak jak mówiłem, trymer. Albo i to są jakieś manetki gazu. Tylko jeszcze tutaj powinny być na przykład hamulce aerodynamiczne, jakieś do włączenia lub wyłączenia. No jeszcze ruchome, no jeszcze się rusza. Tu zobaczcie, widać tą dziurę, którą pokazywałem od zewnątrz. I nawet po tym, to jest chyba wolant, drążek,
są dziury po kulach. Będąc tutaj przypomina mi się moja wyprawa do Grecji, gdzie odwiedziłem opuszczonego Jumbo Jetta. Zresztą teraz u góry wam się wyświetla odnośnik do tego filmu. Naprawdę ogromny samolot. Ten to jest pan Pikuś przy nim. Jeżeli to, tutaj cała baza była jugosłowiańska, a ten samolot wcale nie jest z produkcji ani radzieckiej, ani żadnej innej, jeżeli chodzi o Jugosławię. Tylko jest produkcji amerykańskiej, tak? No zgadza się, ale tutaj też w latach 90. i początek tak naprawdę lat 2000 stacjonowała Kanada na przykład. Może go jeszcze być z tych czasów. I mi się wydaje, że właśnie ten samolot mógł być z tamtych czasów. No też mi się tak. Raczej samolot to ogólnie jest z lat 50., 60. No tak, ale chodzi mi, że on tutaj się znalazł. Możliwe, że tak, jak najbardziej. Nie zaprzeczamy, nie dementujemy. Domyślamy się. Idziemy obadać dalsze części kompleksu? I lecimy. Tym razem jeszcze naziemne. Chodźmy. No i Kuba, który właśnie uskutecznia desant. Zobaczcie, że można nawet powiedzieć, że ma spadochron na plecach. Więc wyobraźcie sobie, jak skacze. Właśnie takie samoloty to są samoloty, których się nie boję. Czyli takie, które nie latają. Pierwszy obiekt przy samej bramie, więc co to mogło być? Jakaś stróżówka duża? Ale no nie wiem, wbijajmy, no wygląda tak jak większość opuszczonych budynków, nawet tych naszych w Polsce, no wygląda nijako. I przede wszystkim jest to obiekt też, można powiedzieć, że komunistyczny. Znaczy no nie można, tylko jest. No jest. Zgadza się. Znaczy był. Był i... no tak. Nie, tu pewnie jest napisane zakaz wstępu albo coś takiego, ale chodźmy. O, zobaczcie, kłódka jest założona. Żeby nikt nie mógł wejść. Cyk. Ale nam się... Ja idę w prawo. Ogólnie ta baza, w której jesteśmy, czyli baza Żeniowa, była budowana od 1948, czyli tak naprawdę po wojnie, przez komunistyczne oddziały Jugosławii do 1968, czyli zobaczcie, jaki to jest ogrom. 20 lat budowali bazę i pochłonęła ona aż 6 miliardów dolarów. Jedna z blach, które zasłaniają okna, ma napis 9 GBR WKV. I to wygląda właśnie jak ten herb chorwacki. Ale zresztą zobaczcie, to jest przez kogoś wypukane. Bo widać, że to jest młoteczkiem wypukane i przecinakiem. Może jakiś żołnierz, który tutaj stacjonował, sobie coś takiego zrobił. Ja to w ogóle mega żałuję, że nie mogę wam tego pokazać z drona, ale niestety pada deszcz, więc no niestety nie ma opcji. Tym bardziej, że ten deszcz to jest deszcz, a nie taki, wiecie, że sobie tylko mrzy. Zobaczcie, jeszcze przed wejściem stróżówka, więc tak po prostu nikt tutaj nie mógł wejść. Siedział tam pan wojskowy i pytał, a ty to po co tu? Dobra, idziemy dalej. No. Dobra, mamy kolejny budyneczek. Ała. To tak się przyczepia. Dobra, mamy następny budynek. Ty, bo ja jestem uwięziony w tym. Trudno, radź sobie. A ten chyba w o wiele gorszym stanie jak ten pierwszy. W ogóle tutaj te obiekty są takie podobne zupełnie do niczego. Ciężko to stwierdzić, czy to był właśnie jakieś pomieszczenie, magazyn, czy jakieś może biura. Zobaczcie, jak się podłoga podniosła. Masakra. Zobaczcie, w takich obiektach, co zawsze jest spotykane, zawsze, w każdym kraju, jakim byliśmy, to jest to, że instalacja jest wyjmowana. Chyba pierwsze, co się dzieje po opuszczaniu, nie wiem, czy to po prostu samo wojsko, które opuszcza, choć w tym przypadku ten obiekt był opuszczony dosyć szybko. Te budynki są naprawdę w takim średnim stanie, dlatego ja bym pojechał do końca tej bazy, bo kojarzę, że tam były jakieś hangary czy coś takiego. Coś do naprawy tirów, czegoś, jakichś większych. Tirów, coś takiego. Może nie tyle co tirów, co większych po prostu samochodów. Natomiast na sam koniec pojedziemy na pas, a tutaj jest 5 pasów lotniczych, każdy z nich ma chyba 2,5 albo 3,5 km dla MiG-ów 21, a jeden z tych pasów został właśnie przez Serbów wysadzonych. Więc możemy sobie zobaczyć to miejsce, tą dziurę w asfalcie. No to chodźmy. No i mój drogi, dotrwaliśmy do końca. Trochę właśnie tutaj w tle widać tą górę, o której wam mówimy. To jest ta, jak ona miała? Pieszywica. Pieszywica. I ona się ciągnie wzdłuż bośniackiej granicy.
A tutaj mamy... Co najciekawsze, że w tej górze jest baza wojskowa. No tak, jest tak, ogromna tak. baza wojskowa, gdzie są normalnie pasy dla samolotów, dla MiG-ów 21, które tam były przetrzymywane. Jest to naprawdę ogromny obiekt, który ciężko ukazać. Tym bardziej w taką pogodę, gdzie co nie ogarniemy i co przechodzimy do następnego pomieszczenia, to musimy wycierać aparat, bo jest cały w wodzie. O, tutaj Kuba patent ma. Chroni kamerę czapką. Wiesz, tutaj się możecie śmiać, ale teraz niech się zaleje lustrzanka, zepsuje się i czym my to będziemy kręcić? A jesteśmy 2 tygodnie tutaj na wyprawie. Zgadza się. Jeszcze trochę pokręcimy filmu. Duże hangary, no. Tutaj były na 100% ciężarówki. Zobaczcie, nawet są takie hangary na nie wybudowane. Oczywiście kryte azbestem, jak to kiedyś było. I co? I ciągnęły się po całej długości. I po drugiej stronie. W każdym z tych budynków są dziury po nabojach. Zauważyłeś kulę? Kolejne miejsce, gdzie widać ślady po kulach. Zobaczcie. Cyk, cyk, cyk. Wszystko było ostrzelane. Armia komunistyczna, która się stąd wycofywała, to pomieszczenie, cały ten obiekt chciała jak najbardziej zniszczyć. Zobaczcie, wyszedłem na zewnątrz, dlatego nie będę chodził dalej. Miny. I to jest prawda. To nie jest żadna ściema. Chodź Kuba, coś zobaczysz. Opasnot, minen. Raczej dalej już nie pójdziemy. Dotarliśmy do końca bazy. I są znaki, uwaga. No to właśnie Serbowie zostawili taką niespodziankę w postaci komunistyczni. Serbowie w postaci 56 kg ładunków wybuchowych w postaci min. Znaczy nie, to 56 ton ładunków. 56 ton, nie kilogramów. Tak, ale to nie tutaj. Oni zostawili to w tym kleku, w tym bazie podziemnej. A to jest stary zaminowane po całej długości Chorwacji. Wzdłuż gór z Bośnią. Masakra. Słuchajcie, w takich miejscach naprawdę nie ma żartów. My się już nie wybieramy za tą granicę. Sądzę, że nawet przed tą granicę się już nie wybieramy. Ja nie mam zamiaru stawiać ani kroka więcej tam. Niż to, gdzie jesteśmy dotąd. Kroku. Generalnie to ci Serbowie, tak? Uciekając z tych terenów w momencie, kiedy wchodziło tutaj NATO oraz armia chorwacka, oni zaminowali cały teren. Jakby granica Chorwacji i Bośni przebiega w ten sposób i to wszystko tutaj to są góry. My jesteśmy mniej więcej gdzieś na tym zakręcie. To wszystko dookoła jest zaminowane, także prosimy Was, nie wchodźcie tam. One działają w ten sposób, że kiedy na nie nadepniesz, albo jest rozciągnięta linka, to ona wyskakuje w górę na jakąś tam wysokość i dopiero wybucha. I kiedy wybucha, to tnie wszystko dookoła. Może jakbyśmy na nią wjechali samochodem, to może ona miała promit 1 i promit 2. Tak naprawdę zasięg 50 metrów zasięg, gdzie... strefa jakby kill, tak? Tak. No, byłeś w promieniu 50 metrów, to miałeś szczęście jak przeżyłeś. W promieniu 100 metrów odłamki, czyli strefa wrażenia, no, mogłeś dostać czegokolwiek, co tam było, no też nieprzyjemnie. A przede wszystkim, tak jak mówiłeś, były to miny, których się nie dało rozbroić. Do dzisiaj one są tutaj pozostawione i Chorwacja przy współpracy z Bośnią stara się rozminować ten teren, a to jest wręcz niemożliwe, zresztą na pewno słyszeliście o tym przy współpracy Unii też. Na pewno słyszeliście, że u nas, chociażby w Polsce, ktoś orał pole i nagle wywaliło mu traktor. No i kolejna rzecz, tutaj chodzenie na siku też jest dosyć niebezpieczne. Krzaczki. Znaleźliśmy przed chwilą przypadkiem autobus, który leżał na boku, więc wydawało mi się, że to jest ściana. Oczywiście ślady po kulach. No, uwaga, tu widać ślady po kulach, zobaczcie. I to nie jest mały kaliber, wydaje mi się. Zresztą można nawet wejść do środka. No można przez tylną ścianę. A jest ten? Jest... Tutaj masz miejsce na silnik. Szyberdach? Aha, masz 3. Nie są 3. Jest jeden. Idę do niego, tutaj pokrycie dachu. Można by sobie usiąść bokiem. A to już wiemy, co tutaj garażowało, czyli autobusy. Autobusy. Autobusy wojskowe? No przynajmniej takie barwy. Myślę, że tak, myślę, że wojskowe. Tutaj był kierowca. Masz tam jakąś tą? No nawet kierownica jest. Najbardziej prawdopodobne to jest chyba to, że po prostu armia uciekając stąd zostawiła ten autobus tutaj, a ludzie, którzy chcieli się dostać do najcenniejszych rzeczy, przewrócili go na bok
i wyciągali wszystko z podwozia. Może najechał na minę. No większość rzeczy wyciągnęli skutecznie. Mnie to zmyliło, bo jak on leciał, się wszystko rozpadło pod nogami. Że jak on leżał bokiem, to wyglądał jak ściana. No dobra, ale obiecaliśmy wam, że zobaczymy pasy startowe i miejsce, gdzie wybuchła jedna z min. Widać to do dzisiaj. Także jedźmy. Mam nadzieję, że je znajdziemy. Już tam musimy pojechać samochodem. Nie prechodziecie. Nie przychodziecie. No cały teren jest zaminowany. No. Po lewo i po prawo nie preladzicie. No. Lepiej nie preladzić. Na lewo i na prawo. Na lewo, na prawo, w górę i w dół. Nie przejdziesz, bo urwie nogę ci prom. W pół. Tam w oddali stanowisko strażnicze jest taka ambona. Generalnie każdy z żołnierzy, który tutaj stacjonował i ochroniał ten teren, miał prawo zastrzelić bez pytania każdego, kto tutaj wszedł i się nie wylegitymował. No ale szukajmy tego, co szukamy. Kęcie ma 2 pasy skrzyżowane, tutaj masz 5 pasów. Dotrzesz do miejsca docelowego. Ty, no i to są pasy startowe, pasy patrz. startowe chyba, no. Tak, No, to jest pas startowy. no masz nawet linię do kołowania. Zobacz jak to wygląda. Yeah! I myk! Ale opcja, co? Skręć w prawo. Następnie Nigdy nie skręć w prawo. skręcałem. Szukajmy teraz tej wyrwy, co Żeby ta jest wyrwa w cię nie betonie. zaskoczyła. Ty. Nie, ona dość duża jest, ona jest na pasie numer 1. Ale to jest chyba droga kołowania, Nie, to już jest pas. tak? Tak. To na 100%. No i jesteśmy. Co prawda w internecie to wyglądało troszeczkę inaczej, bo teraz jest to już zarośnięte. Ale zaraz wam pokażemy, co potrafi zrobić właśnie taka mina. Także wysiądę. Mina prawdopodobnie była gdzieś tam ustawiona, na rogu pasa, bo tak jakby, albo może i w środku nawet, co nie? Wiesz co mi się wydaje? Że w środku? Oni te miny stawiali tutaj, żeby było łatwiej je kopać, bo oni to nawet wkopywali, sądzę. A, racja, w asfalt byś nie wkopał, a tu było to łatwiej. Mogła nawet stać bokiem, jak te ID-ki, co robią w Afganistanie, że wiesz, że wybucha z boku pasa i cała energia odrzutu idzie właśnie w tę stronę. Zgadza I się. takich ubytków na tym całym pasie jest tam kilka po drodze. I Tam z drugiej jeden jest strony za też się Kubą. zdarzają. Słucham? Jeden jest za tobą, mówię. I para jest też Drugi za jest tobą. za mną. Przy jednym stoimy. Ale powiem ci, że no... Mieli myślałem, że rozmach. to będzie większe. I tutaj kończy się nasza przygoda po największej jugosłowiańskiej bazie wojskowej. Teraz udajemy się do punktu podziemnego Klek, co możecie zobaczyć w następnym odcinku, ale te, które już zwiedziliśmy, macie po bokach. Pamiętajcie o naszym Facebooku, Instagramie i o subskrypcji, jeżeli chcecie być na bieżąco. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie. Cześć!